Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie, zgodnie z Państwa postulatami, przedstawię postać Władysława Studnickiego, najbardziej proniemieckiego polityka w przedwojennej Polsce, który przewidział, jak zakończy się wojna Polski z Niemcami, ale nie znalazł żadnego zrozumienia. W czasie niemieckiej okupacji Studnicki wykazał się odwagą, usiłując wpłynąć na niemieckie władze, aby te złagodziły swoją politykę wobec Polaków. Pomimo tego Studnickiego nadal nie ma w podręcznikach historii. Tym bardziej więc zasługuje on na naszą uwagę. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago. Władysław Studnicki przez wiele lat był postacią nieobecną w polskiej historii. Większość z nas, słysząc nazwisko Studnickiego, od razu zapyta, kim on właściwie był, skoro nigdy nie miałem okazji o nim usłyszeć. Uległo to pewnej zmianie w 2020 roku, gdy ukazała się książka Germanofil, Polak, który chciał sojuszu z III Rzeszą, autorstwa młodego historyka i publicysty Piotra Zychowicza. Dopiero wtedy zauważono w Polsce Studnickiego. Tyle tylko, że jako polityka proniemieckiego, który chciał porozumienia Polski z hitlerowską III Rzeszą. I tak jest w zasadzie do dzisiaj. A taki wizerunek nigdy się Polakom nie podoba i chyba nadal nie podoba. A szkoda, bo Studnicki był bardzo ciekawym politykiem. Jedynym, który w szczegółach przewidział to, co się z Polską stało, gdy we wrześniu 1939 roku została ona zaatakowana przez niemiecki Wehrmacht. Tym bardziej więc powinien zasługiwać na naszą uwagę. Zacznijmy od tego, że Władysław Studnicki dla wielu z nas może wydawać się postacią zupełnie irracjonalną i mało poważną, której opinii nie należy brać zbyt serio. Ale takie przekonanie jest bardzo mylące. Studnicki był całkowicie poważnym politykiem, chociaż bez politycznego zaplecza i specjalnych politycznych osiągnięć. Urodził się w 1886 roku w Dyneburgu. Po ukończeniu tamtejszego gimnazjum studiował w szkole handlowej Leopolda Kronenberga w Warszawie. Już w czasie studiów zaangażował się w działalność socjalistyczną, za co został aresztowany przez carskie władze i zesłany na Syberię. Po powrocie z zesłania zamieszkał w Warszawie, ale wkrótce potem przeniósł się do Wiednia, by nieco później zamieszkać w niemieckim Heidelbergu. Politycznie Studnicki oddalił się wówczas od socjalistów, zbliżając coraz bardziej do rosnącego w siłę ruchu narodowego. Gdy w 1902 roku zamieszkał w Galicji, został nawet członkiem Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. Ale po jakimś czasie rozstał się z ruchem narodowym z uwagi na spore polityczne różnice. Studnicki nie akceptował bowiem prorosyjskiej polityki lidera ruchu narodowego Romana Dmowskiego. Po tym rozstaniu zajął się polityczną publicystyką. W 1910 roku wydał Sprawę Polską, dzieło, w którym ogłosił potrzebę odbudowy niepodległej Polski w oparciu o Niemcy i Austro-Węgry. Gdy wybuchła I wojna światowa, Studnicki należał już do najważniejszych przedstawicieli orientacji proniemieckiej na ziemiach polskich.
W 1916 roku po zajęciu Warszawy przez Niemców spotkał się z niemieckim gubernatorem miasta generałem Hansem von Besselerem, przedkładając mu projekt utworzenia niepodległej Polski. Jej granice miały opierać się na Dźwinie i Berezynie na wschodzie i dawnej granicy Królestwa Polskiego na zachodzie. Studnicki odegrał również znaczącą rolę w wydaniu przez Niemcy i Austro-Węgry aktu z 5 listopada 1916 roku, który to akt obiecywał Polakom utworzenie niepodległego państwa polskiego. Dzięki poparciu Niemców Studnicki wszedł wówczas do utworzonej pod ich patronatem Rady Stanu, przemianowanej później w Radę Regencyjną. W końcowym etapie wojny przystąpiła ona do tworzenia struktur przyszłego państwa polskiego. Studnicki uważał wówczas, że niepodległa Polska wspólnie z Niemcami powinna kontynuować ekspansję militarną na wschodzie. Bliska współpraca z Niemcami w czasie I wojny światowej sprawiła, że Studnicki szybko stał się w niepodległej Polsce jednym z najbardziej proniemieckich polityków, ale też równie szybko został on politycznie zmarginalizowany. Chyba dlatego nie pełnił żadnych funkcji publicznych, ani też nie udało mu się zdobyć mandatu do Sejmu, pomimo tego, że dwukrotnie tego próbował. Skupił się wówczas na publicystyce politycznej. Dzięki temu zdobył nie tylko rozgłos w kraju, ale też zyskał wielu swoich wiernych uczniów. Cenili go też inni publicyści, wśród których znaleźli się między innymi Stanisław Cat-Mackiewicz, Adolf Bocheński i Jerzy Giedroyć, wydający wpływowy dziennik Polityka. Polityczny program Studnickiego odbiegał znacząco od wizji Polski obozu sanacyjnego. Studnicki nie miał złudzeń co do tego, że Polska jest państwem zbyt słabym, aby utrzymać swoją niepodległość i to w sytuacji coraz większych rewizjonistycznych ambicji hitlerowskich Niemiec i bolszewickiej Rosji. Uważał, że Polska powinna zrezygnować z polityki zachowania równego dystansu wobec Rosji i Niemiec, którą prowadzili Piłsudczycy. Dla Studnickiego znacznie groźniejszym przeciwnikiem dla Polski była bolszewicka Rosja, a nie Niemcy, z którymi, jak zawsze podkreślał, niewielkim kosztem moglibyśmy dojść do porozumienia. Studnicki nie miał też żadnych złudzeń odnośnie wyniku ewentualnej wojny z Niemcami. Na jednym ze spotkań, jakie miało miejsce wiosną 1939 roku w redakcji giedroyciowskiej Polityki, w którym udział wzięło wielu wojskowych, Studnicki zakomunikował wprost: przecież jak będzie wojna z Niemcami, to musimy przegrać. Te słowa wywołały trwogę wśród wszystkich uczestników tego spotkania. Tego typu deklaracje w obliczu nieuchronnie nadchodzącej wojny sprawiły, że na Studnickiego zwróciły uwagę władze hitlerowskich Niemiec. Dla nich poglądy Studnickiego wydawały się jedynym głosem rozsądku w sanacyjnej Polsce. W 1936 roku wspólnie ze Stanisławem Catem-Mackiewiczem, z którym się przyjaźnił, Studnicki był gościem honorowym zjazdu NSDAP w Norymberdze. Po tej wizycie Studnicki nie miał już żadnych złudzeń wobec reżimu Hitlera, który w jego ocenie coraz bardziej przypominał rządy bolszewików. Studnicki nigdy zresztą nie był wielbicielem wodza III Rzeszy, ale był pewien, że konflikt pomiędzy hitlerowskimi Niemcami a bolszewicką Rosją jest nieuchronny. Oba reżimy były dla niego zbyt podobne, aby mogły współistnieć. I z tego właśnie powodu Polska powinna zostać sojusznikiem hitlerowskich Niemiec. Tymczasem jej polityka zagraniczna coraz bardziej stawała się antyniemiecką. Według Studnickiego realizujący ją minister Józef Beck kierował się
fałszywym obrazem rzeczywistej pozycji międzynarodowej Polski, wymogami polityki wewnętrznej i nadmierną wiarą w siłę polskiej armii, którą Studnicki traktował jako zdolną jedynie do parady. W swojej ostatniej książce, wydanej w czerwcu 1939 roku, którą zatytułował W obliczu nadchodzącej wojny światowej, Studnicki napisał jasno, że Polska poniesie sromotną klęskę w starciu z Niemcami. Nic dziwnego, że tę książkę od razu skonfiskowały sanacyjne władze. Studnicki skierował wprawdzie sprawę tej książki do sądu, ale niewiele to zmieniło. W każdym razie po publikacji tej książki Studnicki na wniosek Becka znalazł się już pod stałą obserwacją policji. Po klęsce kampanii wrześniowej wymieniano go obok Janusza Radziwiłła i Adama Ronikera jako kandydata do objęcia funkcji szefa nowego polskiego rządu, który miał zostać utworzony pod patronatem III Rzeszy. Tyle tylko, że w kręgu niemieckich władz bardzo szybko zwyciężyła koncepcja przekształcenia pokonanej Polski w generalne gubernatorstwo, które miało zostać utworzone na wzór angielskich kolonii w Afryce, a to samo w sobie przekreślało możliwość ziszczenia się takiego scenariusza. Jednak pomimo tego Studnicki nie zamierzał wcale porzucić swoich starań na rzecz zmiany niemieckiej polityki w okupowanej Polsce. Jesienią 1939 roku podjął próbę zapobieżenia wysadzenia przez Niemców Zamku Królewskiego w Warszawie, wysyłając w tej sprawie telegram do samego Hitlera. Ponieważ tego telegramu nie chciano mu przyjąć ani na poczcie, ani w sekretariacie gubernatora Hansa Franka, Studnicki poszedł z nim do warszawskiego Gestapo, gdzie powołał się na znajomość z wodzem III Rzeszy i pokazał podpisane przez niego zaproszenie na zjazd NSDAP w Norymberdze, w którym, jak wspomniałem, wziął udział. I telegram Studnickiego do Hitlera został przez Gestapo wysłany. Zimą 1940 roku Studnicki dzięki pomocy znanego mu byłego ambasadora w Warszawie Hansa von Moltkego udał się do Berlina, zabierając ze sobą przygotowany wcześniej memoriał do rządu niemieckiego w sprawie polityki w okupowanej Polsce. Przed wyjazdem do Berlina egzemplarze tego memoriału wysłał również Himmlerowi, Goebbelsowi i Goeringowi. W Berlinie Studnicki jednak został aresztowany, ale po jakimś czasie zabrano go z więzienia i zawieziono wprost do ministra propagandy Goebbelsa. Ten wprawdzie wysłuchał Studnickiego, ale nakazał swoim podwładnym umieścić go w zamkniętym sanatorium w Babelsbergu, niedaleko Berlina. Stamtąd zwolniony został dopiero w czerwcu 1940 roku i powrócił do okupowanej Warszawy. Zajął się wówczas podejmowaniem interwencji u niemieckich władz w sprawie uwolnienia aresztowanych Polaków, wykorzystując do tego celu swoje znajomości w niemieckim aparacie okupacyjnym. W konsekwencji tych działań sam został aresztowany i trafił do owianego złą sławą więzienia na warszawskim Pawiaku. Był jednak lepiej traktowany od innych więźniów, bo mógł nawet czytać i pisać w swojej celi i godzinami to robił. Ale pobyt na Pawiaku wyzbył Studnickiego ze złudzeń co do możliwości rzeczywistego nawiązania współpracy z Niemcami. Uznał wówczas, że najważniejszą rzeczą jest teraz zminimalizowanie strat, jakie Polacy ponoszą z rąk niemieckiego okupanta. Dlatego zaczął ostro krytykować działania polskiego podziemia, które w jego ocenie swoje rzekome sukcesy okupuje zbyt wieloma niewinnymi ofiarami. Działalność podziemia była dla Studnickiego zbyt kosztowną amatorszczyzną i dowodem tego, jak pisał,
że w kraju jest coraz głupiej. W sierpniu 1942 roku, po 14 miesiącach pobytu na Pawiaku, Studnicki został z niego zwolniony. Postanowił skupić się wówczas na przygotowaniu społeczeństwa na nowe zagrożenie, jakim była dla niego sowiecka Armia Czerwona. Ta ostatnia przestała się cofać na froncie przed niemieckim Wehrmachtem. Można było zatem zakładać, że niebawem przejdzie ona do szerokiej kontrofensywy na całej linii frontu i coraz bardziej zacznie spychać Niemców na zachód. W lecie 1943 roku Studnicki przybył do Lwowa, gdzie rozmawiał z gubernatorem dystryktu galicyjskiego Otto Wechterem, postulując dozbrojenie polskich sił samoobrony na Kresach, by mogły one stawić opór ukraińskim nacjonalistom, dokonującym masowych rzezi na zamieszkałej tam polskiej ludności. Podobną ofertę złożył również dowódcy stacjonujących w Galicji wojsk węgierskich, sugerując mu nawet podjęcie działań w celu odtworzenia wojska polskiego. Ale jak można było się spodziewać, te działania zakończyły się dla Studnickiego całkowitym niepowodzeniem. Studnicki powrócił do Warszawy, bacznie obserwując sytuację. Na kilka miesięcy przed wybuchem Powstania Warszawskiego wyjechał do Krakowa, a stamtąd przez Austrię i Węgry do Włoch i tam zastał go koniec wojny. W 1946 roku przeprowadził się do Londynu, w którym spędził resztę swojego życia. Ale z racji swoich proniemieckich poglądów był w Londynie całkowicie osamotniony. Zresztą nie mogło być inaczej, bo Studnicki podejmował kolejne proniemieckie inicjatywy, które przysparzały mu tylko nieprzyjaciół w środowisku londyńskich Polaków. Jedną z takich inicjatyw było zgłoszenie się Studnickiego jako świadka w czasie trwającego wówczas procesu niemieckiego marszałka Ericha von Mansteina, którego Studnicki nie wiadomo dlaczego chciał bronić. Wrogów zyskał także, gdy na łamach londyńskich wiadomości opublikował swoje wojenne wspomnienia, zatytułowane Tragiczne manowce, w których próbował wyjaśnić swoją proniemiecką politykę w czasie wojny. Władysław Studnicki zmarł 17 stycznia 1953 roku. Został pochowany na cmentarzu St. Mary's w Londynie. W komunistycznej Polsce został bardzo szybko zapomniany, w czym wydatnie pomogła cenzura, która już w 1951 roku wycofała wszystkie jego książki z bibliotek. Tylko Stanisław Cat-Mackiewicz miał do niego słabość, nazywając go na równi z Piłsudskim i Dmowskim ojcem polskiej niepodległości i apelując, żeby wstydzili się ci wszyscy, którzy poniewierali Studnickim. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Piotr Jaskiernia, Marek Kozela oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu.
Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.